Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Kochani, bądźcie serdecznie przywitani w nowym odcinku Wilków 2 w tym Adwencie. Moi drodzy, jeżeli oglądaliście pierwszą serię Wilków, a jeśli nie oglądaliście, to bardzo serdecznie zachęcam, bo to jest wiekopomne dzieło, ale jeśli oglądaliście, na pewno pamiętacie, był tam taki odcinek, który się odbił dosyć dużym echem wśród widzów. Mianowicie odcinek, gdzie Lica i Szóstak przyznali się do swojej nieczystości i do tego, że miewają z nią problemy, do tego, że z nią walczą i tak dalej. Chcielibyśmy dzisiaj w sequelu Wilków ten temat trochę pociągnąć, dlatego, że pojawiło się wtedy bardzo wiele pytań. Dobra, chłopaki, fajnie, że w ogóle to mówicie, ale jak się z tym poradzić? W sensie opowiedzcie trochę więcej o metodach, o tym, co to zrobić, z tym, żeby to było konkretne. Tak jak Wam mówiłem na początku tych naszych rekolekcji, w pierwszym odcinku, naprawdę chcemy, żeby te rekolekcje adwentowe były konkretną zmianą. Właśnie dlatego dzisiaj trochę konkretów. Więc moi drodzy, tak jak Wam mówiłem w pierwszym odcinku naszych rekolekcji Wilki 2 we wprowadzeniu, naprawdę chcemy, żeby ten adwent i te nasze rekolekcje, które wspólnie przeżywamy, były bardzo konkretną zmianą. Właśnie dlatego dzisiaj w tym odcinku trochę rad, trochę konkretów. Już nie tylko o tym, że nieczystość jest czegoś, czego bardzo wielu z nas doświadcza, czego my doświadczamy z Licą, tylko też jak sobie z tym radzić. Posłuchajcie najpierw, jakie Lica ma sposoby na ten grzech. Pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, kiedy jest temat czystości, żeby być wolnym od tych cielesnych żądzy, a z tego, co widzę, to im człowiek starszy, tym bardziej wrażliwy na piękno, docenia, smaki jakieś mu się robią lepsze, traci wzrok, ale wyobraźnia się tak rozwija, że to, co widzi ledwo, jest cudowne, to stworzenie, co chodzi po świecie. I to w ostatnim odcinku mówiliśmy o tym dużo, ale pierwsze, co sobie teraz uzmysłowiłem, że nie zdradzam żony na każdym wyjeździe, że nie zdradzam żony, to jest tylko i wyłącznie to, że nie mam okazji, że ja nie mam prawa zarzucić ludziom, którzy mają problemy z czystością albo z wiernością. Nie mam prawa nic zarzucać mordercom, nie mam prawa nic zarzucać złodziejom, bo nie wiem, jakbym się zachował, gdybym miał okazję. I to mnie czyni wolnym od tych różnych rzeczy, że nie miałem okazji. I unikać tych okazji jest bardzo ważne. Ale to są proste sposoby. Jak śpimy w hotelu po koncercie, to prosić zawsze o pokój z kimś. No bo dostęp do internetu, do telewizji powoduje, że możesz wejść nawet koło północy, wejdziesz na Allegro i tam już możesz coś znaleźć. Ostatnio szukałem czegoś w internecie, kliknąłem link, no i bogactwo tego tematu jest duże. Nie? W internecie jest mnóstwo tego cholerstwa, tej pornografii, która niszczy ducha, niszczy człowieka wewnętrznie i zewnętrznie i w ogóle. I żeby unikać tego, to meldujemy się po dwóch z chłopakami. Jeden drugiego wspiera. Kiedy moi synowie jeden drugiego odkrył, że mają z tym problemy, to miałem poważny problem. Nie wiem, czy o tym mówiłem. Miałem poważny problem, jak rozmawiać z synami o czystości. Kurczę, nie wiedziałem, jak ruszyć temat. Oczywiście pokazałem im na początku, że jest historia przeglądania i wszystko jest w tej historii widać. Mówię, ale to można usuwać też, im od razu powiedziałem. I potem od słowa do słowa i oni mówią, skąd ty, tato, to wszystko wiesz? I zacząłem się z nimi dzielić, że sam mam zmagania ogromne, żeby moje serce było czyste, żeby nie szło w pornografię, żebym unikał tego jak śmierci. Nie? To jest takie powiedzenie, kobieta warta grzechu, ale jeżeli grzech jest śmiercią, to można powiedzieć, kobieta warta śmierci. Umierać za żonę może kiedyś przyjdzie, ale tak za niewiastę na ulicy byłoby trudno. Nie? Natomiast z moimi synami rozmawiałem bardzo poważnie i pierwsze, co im pomogło dostrzec, że mają ten problem i w ogóle, że to jest problem, że to jest jakiś dla duszy i dla ciała, no to zacząłem się z nimi dzielić. Nie? Zacząłem mówić o swoich doświadczeniach, zmaganiach. Oczywiście pierwsze było ty, tato, taki stary? Ja mówię, no, to będzie się pogłębiało.
Mówię, pytałem też, miałem takiego fajnego spowiednika, którego pytałem, ale kiedy to zmaganie w końcu minie? Mówi, z tego co wiem, to parę godzin po śmierci. No i przeraziłem się, że to zmaganie jest tak duże. Myślę też, że to pokolenie i ma bardzo trudne, jeżeli chodzi o czystość. To pokolenie wręcz heroicznie walczy o czystość. Te chłopaki, te dziewczyny, którym się wmawia, że przecież to jest normalne. Ja wiem, jak mi to odbiera siły, jak mi to odbiera siebie samego. I kiedy się tak otworzyłem przed moimi synami i z nimi szczerze rozmawiałem i potem możemy ze sobą na tej juczni podczas tych laudesów, kiedy się modlimy, rozmawiać o tym, jak sobie radzicie. Wspieramy się, wspieramy. Poza tym mówię, każde otwarcie telefonu, komputera, demony tylko czekają. I to demony to nie są jakieś tam te kopytne, takie kudłate z ogonem, tylko to jest pewien duch. To jest duch, który przychodzi do naszego domu, kiedy otwieramy te okna i wchodzimy na te strony, to te duchy przychodzą. One przychodzą jak do siebie. I ja mówię, nie, zamykamy. Ostatnio się modliłem, że Pan Bóg mi też pomógł, bo zbliżają się wakacje, zbliża się plaża, zbliżają się krótkie spódniczki. A też dziewczyny w krótkich spodenkach chodzą. No ale zmaganie, po prostu zmaganie. Chcę mieć serce czyste. Chcę na wakacjach wypocząć, a nie zmagać się. Ale wiele razy miałem tak, że na tych wakacjach dostawałem tak w prezencie taki pokój, że mogłem się zachwycać dziećmi, żoną, morzem, rybą wędzoną, że nie musiałem się oglądać i zmagać cały czas, patrząc na piękno stworzenia Bożego w innych kobietach, w innych osobach ludzkich. I też bardzo fajnie, ostatnio miałem, mówię, to jest nowy komputer, bo poprzedni mi, no po prostu tu padało i woda zalała, kompletnie straciłem wszystkie dane. I mówię, to będzie komputer, który nigdy nie zasmakuje pornografii. To będzie taki model specjalny. Czystość ponad wszystko. Chciałem dobrze, wyszło jak zwykle. Ale czuję, że jedyne, co mi pozostaje, to wołać do Pana Boga, żeby mi pomagał. Żebym siebie nie sądził, żebym się nie potępiał, że On jest sługą, że On jest takim sędzią sprawiedliwym, który mnie dobrze osądzi. I liczę na Jego miłosierdzie. Nie? Ktoś może powiedzieć, weź Liza, nie przesadzaj, tam kurde, jaka czystość, przecież weź, daj spokój, kurna, chłopie, ty w którym wieku żyjesz, średniowiecze jakieś tu robisz, kurna, kobiety są fajne, tego. Oczywiście, że są fajne, ale to są też osoby. Ja mam taki sposób też, mam siostrę, piękną siostrę mam, która jest 5 lat ode mnie młodsza, urodziła 6 dzieci, naprawdę jest piękną kobietą, ale nigdy na nią nie patrzyłem w sposób pożądliwy, bo to jest moja siostra, po prostu rodzona siostra, nie? I jak mam wielki problem, że idzie jakaś kobieta i widzę, że jest może nie tak piękna jak moja siostra rodzona, ale też ładna, to momentalnie mówię sobie, to jest moja rodzona siostra. I emocje opadają. I tak dalej, i tak dalej. No różne sposoby. Musimy szukać i radzić sobie takiego czegoś, bo ja chcę, żeby moje serce było czyste, żebym mógł mojej żonie powiedzieć, kocham cię i nie musiał się z tego tłumaczyć. Z tego, że ją kocham. Moi drodzy, chciałbym do tego dodać jeszcze 3 rzeczy, w sensie 3 pewne kierunki myślenia o tym, no właśnie, jak sobie radzić wtedy, kiedy nas atakuje nieczystość. Pierwsza rzecz. Kochani, fragment ewangeliczny, który mi przychodzi do głowy prawie zawsze, kiedy sobie w ogóle myślę o nieczystości, chociaż nie jest do końca z tym związany, to jest taka scena z Ewangelii, kiedy na pewno, jak pamiętacie, Jezus w takim ogromnym tłumie ludzi spotyka kobietę cierpiącą na krwotok. Ona była chora bardzo długo, 12 lat, i dotknęła się płaszcza Pana Jezusa i została natychmiast w 1 sekundę uzdrowiona. Pewnie też może słyszeliście, że ta choroba, w sensie upływ krwi, na który cierpiała ta kobieta, jest związany w tradycji żydowskiej z tak zwaną rytualną nieczystością. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z nieczystością seksualną. Chodziło o taką nieczystość, że tak powiem, względem prawa. Ta kobieta nie mogła chodzić do synagogi, nie mogła się modlić i tak dalej, i tak dalej. Ale ja kiedy słyszę o kimś, kto przez 12 lat był, no właśnie, uwiązany
pewną nieczystością, no to oczywiście kojarzy mi też się temat nieczystości, takiej już seksualnej. I zauważcie, w jaki sposób ta kobieta została uzdrowiona po 12 latach próby wyjścia z tej sytuacji. Otóż uzdrowił ją dotyk Jezusa. I kochani, oprócz tych wszystkich rad, które słyszeliście od Licy i które ja wam też za chwileczkę jeszcze powiem, rzeczą fundamentalną, naprawdę jestem o tym przekonany w 100%, jest doświadczenie jakby bycia z Jezusem. Kochani, nie znam człowieka, który by o własnych siłach, po prostu własnym staraniem, własną mocą, bez, że tak powiem, pomocy nadprzyrodzonej, poradził sobie z poważnym grzechem nieczystości. Oczywiście mówię o jakimś poważnym uplątaniu w nieczystość. Nie chodzi mi o, nie wiem, myśli nieczyste raz na 2 lata. Nie o takim grzechu mówimy. Ale jeżeli ktoś z was jest rzeczywiście zaplątany w jakąś nieczystość, czy twoją własną osobistą, czy też może z kimś, to rzeczywistego wyjścia z tego grzechu naprawdę trudno szukać bez Jezusa. Pan Jezus jest jedynym, który ma moc nad złem. I kochani, naprawdę nie wystarczy po prostu chcieć. Nie wystarczy po prostu pracować nad sobą. To jest w ogóle wszystko strasznie ważne. Ale jeśli to nie jest oparte na dotykaniu Pana Jezusa, czyli na spowiedzi, na Komunii Świętej, bardzo często na kierownictwie duchowym, na tym, że wchodzisz po prostu w konkretną drogę nawrócenia, no to się nie uda. I do końca życia będziesz się z tym męczyć. Dlatego, że bez Jezusa nie da się wygrać ze zniewoleniami, które dzieją się w nas przez działanie szatana. Kochani, druga rzecz, to nawiązanie do tego, co mówił Lica, o tym, żeby unikać pokus. Kochani, chciałbym, żebyście sobie spróbowali sprowadzić to do bardzo radykalnych konkretów. Dlatego, że ja sam mam doświadczenie walki z nieczystością i, że tak powiem, unikaniem pokus. Kochani, moje doświadczenie jest takie, może jestem tu wyjątkowy, ale trochę wątpię, słuchając tego, co mówicie w konfesjonałach bardzo często, że my tak de facto, to tak chcemy, ale nie chcemy. To jest tak ze wszystkim u nas. Ja kiedy słyszę słowa świętego Pawła, który mówił, że opierał się grzechowi aż do krwi, to sobie myślę, czy ja tak kiedykolwiek robiłem, czy ja naprawdę tak walczę, że opieram się do krwi? Słuchajcie, co to znaczy w konkrecie? Unikanie pokus polega na tym, że rzeczywiście na serio bierzemy się w unikaniu sytuacji, które nas prowadzą do jakiegoś grzechu. To jest to, co Pan Jezus mówił w tej radykalnej przypowieści, w sensie radykalnych obrazach. Jeśli twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją. Jeśli twoje oko jest ci powodem do grzechu, odetnij je. Co to znaczy? Jeżeli codziennie lądujesz w internecie, bo oglądasz tam pornografię, to nie wystarczy twoja dobra chęć, że nie będziesz z tego korzystał w komputerze. Nie. Tutaj walka z konkretną pokusą polega na tym, że będziesz komputer otwierał tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś inny będzie w pokoju. Ja wiem, że to brzmi w ogóle, niektórzy powiedzą, przecież to jest jakieś średniowiecze. Nie, moi drodzy. To jest właściwe, sensowne walczenie z pokusami. Jeżeli, drogi chłopaku, lądujesz z dziewuchą swoją ukochaną, umiłowaną w łóżku, a nie jesteście jeszcze małżeństwem, dlatego, że zostałeś u niej na noc, bo już było bardzo późno, było zimno i nie chciało ci się iść do domu na drugi koniec miasta, to jak się walczy z pokusą? O 2 w nocy zakłada się czapę na uszy i idzie się przez śnieg i przez las i przez wilki i przez bagna do domu, dlatego, że nie zostajesz w miejscu, gdzie jest pokusa i tak dalej, i tak dalej. Ale dlaczego to tak wszystko radykalnie? Ano właśnie dlatego, jeżeli twoja ręka jest powodem do grzechu, to ją odetnij. O tym Pan Jezus mówi. Kochani, pomyślcie o tym unikaniu pokus, o którym mówił Lica, bardzo radykalnie i bardzo konkretnie. Dlatego, że my się po prostu zwyczajnie dajemy złemu wkręcać. Trzecia rzecz, ostatnia, dla mnie bardzo też kluczowa. Otóż, kochani, dla mnie ogromną pomocą w wyjściu z nieczystości było powierzenie jej komuś. Czyli powierzenie jej komuś, kto będzie o tym wiedział i kto będzie cię prowadził. Samemu, myślę, że to wiecie, jesteśmy mistrzami samousprawiedliwiania i przeciągania, że tak powiem, sprawy i sytuacji na nigdy nieistniejące kiedyś. Tylko kiedy pozwolisz, żeby ktoś z tobą w tym był, żeby ktoś cię pilnował, żeby ktoś cię prowadził, że przed kimś będziesz, że tak powiem, zdawał rachunek z tego, co robisz, wtedy jest realna szansa, że sobie z tym poradzisz. Nie walcz z tym sam, tylko daj do tego dostęp komuś, żeby ktoś z tobą pracował. Kochani, to jest oczywiście tylko kilka rad. Te, które mówił Lica i te, które ja wam teraz jeszcze dodaję. Na pewno jest ich znacznie więcej. Jedno jest tu pewne. Czy skoczysz w przepaść, tak jak mówiliśmy na początku tej rekolekcji, czyli czy naprawdę spróbujesz się za to zabrać. Warto, dlatego że
Życie w wolności to jest coś niezwykłego. Tego oczywiście ktoś, kto zawsze żył w niewoli, nawet trochę nie potrafi zrozumieć. Ale kiedy się nagle wychodzi z klatki na wolność, wszystko się w życiu zmienia. Więc walczcie.